Illuminescent. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii muszę się tym pomalować. Ostatnio wystąpiłam gościnnie na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tutaj w prawym górnym rogu będziecie mogli zobaczyć. W każdym razie pod koniec odcinka dziewczyny stwierdziły, że dadzą mi challenge, bo widziały mój poprzedni film z tej serii i dały mi tę oto piękną kosmetyczkę, która w ogóle, spójrzcie jak fartownie wpasowuje się w całe moje świąteczne tło. No może oprócz tego czerwonego swetra, ale musiałam założyć brzydki świąteczny sweter z reniferami. I im się świecą noski, ale to musi być ciemno i musi im się chcieć. W każdym razie, tak, dostałam od nich wielką kosmetyczkę, w której nie mam pojęcia co jest. I mówię to zupełnie szczerze. Dziewczyny stwierdziły, że mam wykonać tymi kosmetykami świąteczny makijaż. Okej. Let's do this. Here we go. Zaczynamy. I tym razem zapytałam was na Instastory, czy chcecie, żebym zrobiła ten odcinek tak samo jak poprzednio, czyli jak gdyby wygrzebując po kolei produkty i starając się nie patrzeć, co jest dalej, czy wyrzucić to wszystko na stół, zobaczyć sobie i spróbować wymyślić z tego coś konkretnego, wiecie, jakoś tak z pomysłem. I uwaga, uwaga, 61% z was wybrało, żebym jednak wyrzuciła te kosmetyki i może zrobiła coś bardziej przemyślanego. Więc dokładnie tak dzisiaj zrobię. Czas sprawdzić, co jest w środku. Dym, 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 dym. Na pewno jest tego sporo. Don't go! Chyba koniec. Nie ma tutaj już nic. Natomiast tutaj mam cały stos kosmetyków. I oczywiście nie uszło mojej uwadze to, że dostałam krówki. To jest chyba na zasadzie Aga, jakby zajęło ci to tak dużo czasu, żebyś zgłodniała i twój poziom cukru by się drastycznie obniżył, to proszę bardzo, zjedz sobie krówkę. Okej, co my tu mamy? Puder, konturowanie, paleta cieni. To mnie ciekawi. Cóż to może być? Okej. Jakieś Lumi Drops, czyli pewnie jakieś rozświetlacze w kroplach. I dziewczyny zdecydowanie postawiły na ciemne usta. Nie będzie taki typowo świąteczny makijaż, bo mam tutaj do wyboru takie, wiecie, ciemno aż brązowe nawet, czyli będę musiała coś wykombinować z tego. Dobra, może ja to sobie wszystko podzielę i wrócę do was z gotową podziałką. No dobra, udało mi się to posegregować, a więc mam 2 pudry, 1 paletę cieni, 1 primer do twarzy. Tutaj jest taka paleta konturująco, różująco rozświetlająca. 2 rozświetlacze w płynie, 2 podkłady do wyboru, korektor, 3 produkty do ust kolorowe i 1 primer do ust. I w ogóle jestem podekscytowana, bo jeszcze nigdy nie używałam primera do ust, więc to będzie nowość dla mnie. Potem tutaj mamy rzeczy do brwi i na końcu maskarę. A, jeszcze kredki do oczu plus eyeliner. Czyli to było na tyle. Jest tu dużo rzeczy do wyboru i muszę teraz coś wykombinować. A więc zacznę oczywiście od nałożenia bazy. I to jest Primer Plus Skin Adaptor Anti-Pollution w numerze, w zasadzie w kolorze Chameleon po naszemu. I w ogóle pomyślałam, że jeszcze zrobię taki dodatkowy trik i dodam tych kropelek Lumi Drops w kolorze Vanilla. Są takie, wiecie, rozświetlające, bo jak już ma być świąteczny makijaż, to oczywiście wiemy, że musimy się błyszczeć jak bombka. Więc najpierw primer, taki normalny. On nie jest taki normalny, tam z nim są jakieś kawałeczki rzeczy. No dobra, może to jest właśnie ten Chameleon, ale wygląda to dziwnie, w sensie to nie wygląda jak taki normalny primer. Tak jak miał właśnie jakieś takie kawałki dostosowujące się, nie wiem, różne odcienie i takie, wiecie, ciekawe. Zapachu za bardzo nie ma. Czuć jakieś takie drobinki. Może to jest kwestia tego, że na przykład chyba on w tych właśnie drobinkach ma zamknięte takie kolorowe kapsułki i po prostu on się dopasowuje jakby do koloru skóry, tak mi się wydaje. Czyli to jest taki primer, który ma w sobie delikatny kolor skórny i to dlatego. Ale muszę przyznać, że naprawdę był moment, w którym miałam takie, co to jest? Pierwsze koty za płoty, jak to mówią, więc teraz czas na kropelki i jakieś śmieszne, taki bardzo precyzyjny aplikator. Nie wiem po co dokładnie taki precyzyjny, ale
W każdym razie tutaj sobie dropnę trochę, żeby było illuminescent. I teraz rozprowadźmy to. O, spoko, one nie dają takiego, nie dają takiego mega mocnego błysku, tylko taki bardziej naturalny. Więc jest rzeczywiście super podkład. Taka odrobinka. Ale że są święta, to z tej odrobinki zrobimy bardzo dużo. Pięknie się błyszczą. I teraz czas na podkład. Tak jak pokazywałam, mam do wyboru dwa różne podkłady. Jeden w kroplach, drugi taki chyba w normalnej formule. Ten jest Long Lasting Anti-Pollution, a ten jest Hydrating i Soothing. Zaraz sobie zobaczę na ręku, który kolor będzie dla mnie lepszy. Wow, on rzeczywiście jest mega płynny. Okej, więc here we go. One drop. No, bardzo płynny. I kolor ma dobry, bardzo ładny. Teraz tutaj kolor neutral. Wow, sam wypływa. Zamknąć go trzeba. Wydaje mi się, że ten w kropelkach będzie dla mnie trochę za jasny, więc na wszelki wypadek wezmę ten, bo nie było między nimi takiej różnicy, żebym powiedziała, wow, ten jest 100 razy lepszy, więc wybiorę ten. I nałożę go za pomocą mało świątecznej różowej gąbeczki. Mam nadzieję, że ten kolor będzie dobry, bo tak go tylko sobie sprawdziłam na ręku. O, ale zobaczcie, mogę robić wzorki. Może być ewentualnie troszkę za jasny, ale możliwe, że się zaraz dostosuje. I stemplujemy. No, będzie git. W ogóle powiem wam, że nie wiem, jak one to zrobiły, bo mega trudno jest komuś dobrać podkład. Fakt, że byłam u nich na odcinku i mogły się przypatrzyć, ale tak czy siak, z samego patrzenia jest naprawdę mega trudno. A tutaj, proszę bardzo, udało się. Quest completed. By the way, to nie wiem, czy mam tutaj jakichś fanów Wiedźmina, ale ogólnie bardzo lubię być w tej peruce, bo czuję się jak taki damski Wiedźmin. I teraz czas na korektor. I tutaj, uwaga, dostałam tylko jeden i tylko w jednym kolorze, więc może się okazać, że to będzie bardzo źle dobrany korektor. Wygląda na bardzo jasny, ale na szczęście jest w takim ciepławym, żółtawym odcieniu, więc to dobrze, ale no dobra, sprawdźmy. Pod oczy. Może nie nałożę go za dużo, bo jest trochę za jasny. O, dobra, nie jest aż tak źle, on też się trochę dostosowuje. No dobra. Tak, on, widzicie, że się trochę przyciemnia, jak go nałożyłam na skórę. Jest dobrze, jesteśmy w domu. Jeżeli podkład i korektor jest dobrze dobrany, to już wszystko jest git. Teraz mogę go dodać trochę więcej, kiedy już wiem, na czym to polega. A na początku jest taki właśnie mega jasny. On jest dosyć płynny, jak na korektor, więc łatwo się go rozprowadza. A właśnie, nie powiedziałam, co to jest. To jest Concealer High Coverage w kolorze Ivory, czyli kość słoniowa. I finito. Kolejny krok za nami. I teraz normalnie użyłabym pudru, ale zorientowałam się właśnie, jak przeglądałam kosmetyki, że nie mam żadnego tak naprawdę różu oprócz tego, tylko on jest taki bardzo delikatny i moim zdaniem na świąteczny makijaż jest zbyt delikatny, więc pomyślałam, uwaga, że wykorzystam troszeczkę pomadki, która jest w takim kolorze, żeby dodać sobie, wiecie, takiego mroźnego, świątecznego rumieńca. Więc to zrobię jeszcze przed pudrem. Może sobie nałożę trochę na gąbeczkę. Mam nadzieję, że nie przesadzę. Dawaj, świąteczny rumieńcu. Chciałam go przenieść trochę jeszcze tutaj, tak na nos, wiecie, żeby naśladować jakby taki, tak jakbym wróciła z mrozu właśnie, bo to jest taki dobry kolor różu do tego. I teraz jeszcze, dopóki nie mam pudru, użyję drugich kropelek Lumi Drops w kolorze Gold i spróbuję dodać je troszeczkę jako rozświetlacz i nałożę jeszcze na oko, żeby stworzyć taką bazę złotą. I teraz w końcu czas na puder i pomyślałam, że wybiorę sobie ten sypki, transparentny, dlatego, że jestem przyzwyczajona i na co dzień używam sypkiego, bo tutaj miałam też do wyboru taki w kamieniu, który to jest BB Powder, czyli on jest naturalny, matujący i w dodatku nawilżający, ale tak czy siak wezmę sypki. O, otwieramy. Wyjmuję karteczkę informacyjną i teraz wysypię puder na wieczko. Zawsze się boję, żeby nie rozsypać wszędzie naokoło. I teraz nałożę go gąbeczką. Tutaj ładny, taki gładką powierzchnię. Jeszcze trochę pod oczy. I nie daję tego pudru jakoś mega dużo, bo chciałabym, żeby ta skóra jednak miała taki w miarę naturalny
wygląd. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o puder. I teraz czas na brwi. I tutaj dostałam w ogóle bardzo dużo produktów do brwi, bo aż 4. Żel, cień, kredkę i jeszcze taką kredkę z cieniem. Więc wydaje mi się, że użyję kredki takiej zwykłej z grzebyczkiem na końcu. W zasadzie ze szczoteczką, bo bardzo lubię efekt, jaki daje kredka. Uwaga! W ogóle wydaje mi się, że już sobie mniej więcej rozkminiłam, jakbym chciała, żeby to wszystko wyglądało. Więc efekt końcowy może was zadziwić. Powiem tylko tyle. O! Najpierw sobie wypełnię w miarę normalnie. A i znowu zapomniałam powiedzieć, czego używam, więc to jest kredka do brwi Gosh Eyebrow Pencil w kolorze Grey Brown. Tutaj troszeczkę wyjeżdżam kredką ponad moją brew. Chciałam, żeby od góry była taka bardziej nierówna. I spróbuję tak samo zrobić drugą brew. Okej. I teraz użyję drugiej kredki z Gosha Brow Shape and Fill w trochę ciemniejszym odcieniu. Mniej więcej w ten sposób. Grube, krzaczaste brwi. To jest to. I teraz delikatnie wykonturuję twarz, używając tego odcienia. Użyję sobie takiego okrągłego pędzelka. Chciałam to zrobić tak delikatnie, a nie bardzo ostro. Jeszcze trochę wykonturuję żuchwę. Druga broda out. Erasing in progress. Git. Okazuje się, że oni dobrze wiedzieli, co robią z tymi krówkami. Wydaje mi się, że właśnie nadeszła pora na jedną z nich. Bo tak właśnie czuję, że coś mnie, wiecie, burczy mi w brzuszku. Krówka zawsze dobra. Okej, mogę iść dalej. I teraz się chyba mogę zająć oczami, więc przechodzę do palety i uwaga, uwaga, pokazuję wam, jakie w niej są cienie. Bardzo ładne, takie właśnie w świątecznym klimacie. I muszę przyznać, że tutaj bardzo mnie kusił ten granatowy, ale kuszą mnie też te 2 złote odcienie. Więc wydaje mi się, że postawię na te 2 złota i będę je wymieniać. Raz ten, raz ten. Swatching time. To jest coś naprawdę przepięknego. Takie to jedno złoto jest takie bardzo ciepłe, wręcz miedziane, a drugie jest takie totalnie jak taka tafla jasnego złota. Bardzo ładne. Gosh Metallic Shadow Collection. 9 cieni. Bardzo ładne. Naprawdę. A więc zacznę sobie od tego jasnego złota i nałożę go dosłownie na całą powiekę. I jeszcze we wewnętrznym kąciku, tak dosyć obficie. I to samo robię na drugim oku. Okej. I teraz na dolną powiekę nałożę sobie tą jasną kredkę, w zasadzie na dolną powiekę, na linię wodną. I to jest Kohl w kolorze Nude od Gosha. I wyjadę nim trochę pod linię rzęs. I teraz pokryję dolną powiekę tym samym złotym cieniem, tak dosyć szeroko. Dlatego nie biorę mniejszego pędzelka, tylko ten taki duży i się nie przejmuję. Naokoło ma być złoto i błyszcząco. I teraz na płaski pędzelek wezmę ten najjaśniejszy cień i nałożę go pod brew i w wewnętrznym kąciku. I teraz przerzucę się na ten ciemniejszy złoty. I dam go w zewnętrznym kąciku. I teraz ten sam ciemno-złoty cień przenoszę na dolną powiekę. I teraz wezmę czarną kredkę. To jest Gosh Black in Black Ultimate Eyeliner with a Twist. Czyli jest to wykręcany, taki automatyczny eyeliner w kredce. I przenoszę ten liner też na dolną powiekę. I tutaj na drugiej stronie ta kredka ma jakby taką gumkę do rozcierania, więc sobie właśnie rozetrę. I tak samo obrysuję drugie oko. I to było na tyle, jeśli chodzi o malowanie oka. I teraz zostały mi tylko rzęsy, więc wezmę ten piękny różowy tusz, który się nazywa Catchy Eyes Mascara i wytuszuję rzęsy. Ogólnie już teraz możecie zobaczyć, że nie jest to taki typowy świąteczny makijaż, ale zrobiłam to dlatego, że kiedy już właśnie zobaczyłam, jakie są kosmetyki i zobaczyłam, że nie ma tam jakichś czerwieni, czy na przykład brokacików, czy coś, to poszłam o nie! Dobra, niech wysnie, potem to usunę. To pomyślałam, że pójdę w coś zupełnie innego. Nadal w świątecznym, bombkowym, złotym klimacie, ale something different. I też nie mam żadnych sztucznych rzęs w tej kosmetyczce, więc stwierdziłam, że nie będę robić takiego, wiecie, super fancy make-upu. No dobra, i teraz stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze trochę więcej rozświetlenia, bo jednak dla mnie jest za mało i
Żeby wszystko łączyło mi się ładnie w całość, użyję znowu tego jasno-złotego cienia i wezmę taki płaski pędzelek i nałożę tutaj jako rozświetlenie. Może pomieszam nawet jeszcze z tym ciemniejszym złotem. I dam tego trochę na nos i łuk kupidyna i jeszcze trochę na brodę. I teraz na usta nałożę primer, bo już się nie mogę doczekać po prostu. To jest Gush Fix It Lip Primer. Jest w formie jakby takiej dużej kredki. Sprawdźmy. O, jest matowa. Nie wiecie czemu myślałam, że to będzie coś takiego, wiecie, błyszczącego. Usta są sprajmowane. I teraz nałożę na nie trochę tych kropelek. I wezmę znowu naszą różową pomadkę i nałożę trochę na pędzelek i dam tylko od wewnętrznej strony. I teraz na ten pędzelek nałożę znowu ten jasno-złoty cień. Zrobię tak. I teraz, żeby dodać jeszcze takiego fajnego akcentu, wezmę znowu kredkę do brwi i zrobię sobie parę piegów. Wiem, że w żaden sposób ten makijaż nie przypomina typowego świątecznego makijażu, ale właśnie ja chciałam zrobić coś innego, coś co będzie z wykorzystaniem oczywiście tych kosmetyków w klimacie świąt, ale coś czego byście się nie spodziewali. Więc mamy tutaj złoto, mamy błysk bombki, jest też trochę jakiś taki czerwienio-różu i moim zdaniem jest to taki uroczy, świąteczny makijaż. Można powiedzieć, że nawet taki trochę elficki, ale ja już makijaż elfa robiłam u siebie na kanale, tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieć. A tymczasem ja czekam na wasze komentarze z opinią, jak mi poszedł ten challenge i czy rzeczywiście można nazwać ten makijaż świątecznym. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Dzięki piękne, wesołych świąt i do zobaczenia! A jeśli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie i kliknijcie tutaj na górze. Dziękuję!